Serdecznie witam w Lublinie na konferencji poświęconej 30-leciu traktatu z Maastricht. Ta konferencja jest o tyle istotna, że wpisuje się w cykl działań polskich i nie tylko europeistów w różnych instytucjach, w różnych jednostkach uniwersyteckich. Uczestniczyć w ważnym wydarzeniu, upublicznieniu informacji o zakończeniu prac nad bardzo cenną częścią historii Polski, liczącej ponad 200 lat, mianowicie nad archiwum filomatów. Spotkania mają charakter międzynarodowy, skupiły tutaj przede wszystkim młodych i starszych polonistów z kraju, ale także z zagranicy. Konferencja Socjolog na Ambonie jest konferencją upamiętniającą księdza profesora Jana Szymczyka, który zmarł dokładnie 3 lata temu. Ksiądz profesor Jan Szymczyk był dyrektorem Instytutu Nauk Socjologicznych. Ta konferencja jest takim wydarzeniem, gdzie poniekąd nawiązujemy do działalności naukowej księdza profesora, ale też będziemy nawiązywać do publikacji, która została już wydana po jego śmierci, a nosiła tytuł Socjolog na Ambonie. Publikacja wydana przez rodzinę księdza profesora. The Catholic University of Lublin has got the certificate of quality, of excellence from our institution, from AVPRO, for the Holy See Agency, and that means that this university is an institution which can perform its job in this context of academic institutions with a very plain and beautiful way. Już po raz kolejny gościmy przedstawiciela AVPRO, w tym roku prezesa tej agendy watykańskiej. Mieliśmy w zeszłym roku wizyty komisji, która oceniała jakość kształcenia na kierunkach, które są określane jako kościelne, czyli teologia, prawo kanoniczne i filozofia. Chcielibyśmy zaprezentować cały dorobek, dziedzictwo Instytutu Nauk Biblijnych, a jest on znakomity, rozpoznawalny nie tylko w Europie, ale i w świecie, znakomita kadra naukowa, więc to sprawia, że z optymizmem patrzymy na możliwość uzyskania również rozpoznania w strukturach eklezjalnych, by Instytut mógł nadawać stopnie nauk biblijnych w rozumieniu Konstytucji Apostolskiej. I bardzo cieszę się i wyrażam tę radość w imieniu księdza rektora, kolegium rektorskiego, że dzisiaj możemy zgłębiać jedną z tajemnic wiary dotyczącą Boga i nas, a mianowicie serce Jezusa. Trzecia edycja Studium dla Polonii Polaków za granicą. To dobra wiadomość, bo ponad 1000 osób zgłosiło swoją chęć podjęcia 18 studiów, które zaplanowaliśmy. Bardzo się cieszymy, że z tylu krajów, ponad 30 są kandydaci. 18 listopada 2023 roku. Tu jesteśmy w takim historycznym dla nas, dla Centrum Polonijnego KUL, dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego momencie inauguracji 3. edycji Studium KUL dla Polonii Polaków za granicą. Mam wielką nadzieję, że obecność Centrum Polonijnego KUL w Niemczech, ale w innych krajach świata, dzięki Państwa zaangażowaniu przyczyni się również do integracji Polonii i pomoże Wam, Polakom, zachować narodową tożsamość we wszystkich krajach, w których przyszło Wam żyć. Życzę wszystkim wykładowcom i studentom wielu sukcesów, wielkiej satysfakcji i radości z uczestnictwa w tym wspaniałym projekcie. Targi Wydawców Katolickich w Lublinie już mają swoją historię, swoją tradycję. Aczkolwiek są to 24, ale od 26 lat są organizowane tutaj właśnie Targi Wydawców Katolickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Miały szczególny taki wydźwięk od samego początku. Były one skierowane przede wszystkim najpierw do braci studenckiej, do naukowców.
książka zawiera słowa. Słowa o rzeczywistości i słowa o tym słowie, które było na początku, przez które wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało. Piętnaście lat funkcjonowania to ważny okres dla naszej wspólnoty akademickiej. Nasz instytut, jak to wielokrotnie powtarzał jego założyciel, ksiądz profesor Leon Dyczewski, nie powstał nagle, znikąd, ale w mozolnie wypracowanej, wieloetapowej ścieżce i jest silnie zakorzeniony instytucjonalnie w strukturach uniwersytetu. Siłą naszego uniwersytetu są pracownicy i studenci, co chcę bardzo mocno podkreślić, a jego fundamentem jest głębokie zakorzenienie w myśli humanistycznej, identyfikacja z wartościami uniwersalnymi oraz wielokontekstowość badań procesów mediatyzacji wielu sfer życia społecznego. Chciałabym wyrazić wdzięczność za Państwa zaangażowanie, wytrwałość, ale też pasję, z którą dążyliście do tego 15 lat temu. Jakim trzeba być człowiekiem dzisiaj, w takich warunkach, jakie mamy, nowych mediów, tempa życia, żeby być dobrym dziennikarzem? Myślę, że na pewno odważnym, na pewno ciekawym świata właśnie, gotowym na wyzwania, które stawia ten zawód przed sobą, wrażliwym, dlatego że jednak trzeba mieć w sobie też taką umiejętność podejścia do drugiego człowieka, bo dziennikarstwo generalnie polega na tym, żeby wchodzić w interakcje z tymi, których głos chcemy przytoczyć, z rozmówcami różnymi. To zależy pewnie też od formy dziennikarstwa, tak? Bo dziennikarstwo poświęcające uwagę głównie tekstom pisanym jest zupełnie inne niż moja praca korespondenta, rzeczywiście mocno, powiem kolokwialnie, hardkorowa, która wymaga takiego rzucenia się w wir tego wszystkiego. Myślę, że potrzebna jest w człowieku taka właśnie ciekawość, adrenalina, bo to nas pcha do przodu. A to jest zawód, który rodzi się z pasji i musi tą pasję cały czas rozbudzać.